Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny poradnik co budować w danej frakcji. Jak sobie zauważycie, jest to Wielki Kataj. Wielki Kataj ma jedną ważną rzecz, na którą musicie zwracać uwagę, jest to równowaga Yin i Yang. Jak utrzymać tę równowagę w budynkach też wam oczywiście pokażę. To jest taki mój schemat, którego w większości używam jak gram Katajem i też poruszę kwestię co na przykład wcześniej wybudować względem na przykład rozwoju, no bo tutaj już są finalne jakby budowle, czyli to co powinno być końcowo już w danej prowincji, w danej osadzie, no ogólnie w całej jakby tutaj stolicy. Więc przejdźmy po kolei. Jeśli chodzi o stolicę, wiadomo, zawsze budujemy coś do kasy, coś na przykład unikatowe budynki, chyba że unikatowe budynki są bardzo słabe, no to wtedy zdecydowanie tego nie budujemy. Jeśli chodzi o jednostki, tutaj można delikatnie coś pozmieniać, bo jeśli chodzi na przykład o kwestie latających na wielkich longmach, są ludzie, którzy może nie grają aż tak dużo tymi longmami, więc tutaj można gdzieś to zastąpić. Tym bardziej, że budynek sam w sobie nie daje jeszcze dodatkowych buffów, tylko po prostu kwestia rekrutacji. Bo mamy budynki, które nam umożliwiają rekrutowanie plus limit rekrutowania przed wojowników, czarodziejów, albo dostajemy na przykład bonusy za lokalne możliwości werbunkowe, ewentualnie na przykład tempo badań. Kataj ma naprawdę dobre bonusy w tych budynkach, z tego względu, że jak zauważycie, tutaj mamy tempo badań. Jest to budynek bardzo przydatny, gdyż te jednostki, które tutaj otrzymujemy, są bardzo mocne. I też dostajemy tutaj dodatkowo czarodzieja. Tutaj jeśli mamy rekrutację, to mamy podniebną dżonkę, która miażdży wrogów zdecydowanie. I tylko musimy uważać na jakieś latające jednostki przeciwnika, a jeśli ich nie ma, na przykład walka z takim chaosem jest idealna. I też mamy tutaj dodatkowo zwiększenie globalnego rekrutowania i tak samo możliwości werbunkowe standardowo. A tutaj mamy znowu jednostki, które są popularne, bardzo mocne, czyli jednostki właśnie piechota z halabardami, która bardzo dobrze utrzymuje szeregi, bo mają świetną obronę przed szarżą, czyli niwelują całkowitą premię do szarży, a tu znowu mamy bardzo dobrych łuczników, no w sumie kuszników z bardzo dużym pancerzem. No to jest zdecydowany budynek, który musi się zawsze znaleźć ze względu właśnie na flara ognistego deszczu. Flara ognistego deszczu jest często zmieniana z podniebną dżonką, bo jeśli chodzi o ich obrażenia, o na przykład strzał, jaki wykonują, jest on po prostu identyczny. Tutaj mamy oczywiście pokazane równowagę, tutaj mamy na przykład równowagę Yang, tu mamy równowagę Ying. Jak zauważycie, w stolicy nie mam żadnego tego budynku wybudowanego, ale z tego względu, że jeśli stolica jest w bardzo bezpiecznym miejscu, jak na przykład tutaj, to warto wybudować wszystko pod armię. Nie potrzebujemy jakichś tam dodatkowych garnizonów, bo jak nawet byśmy chcieli sobie coś zrekrutować, to zobaczcie sobie, jak dużo możemy zrekrutować i jak w szybkim czasie. No możemy zrekrutować bardzo mocną armię w szybkim czasie, więc nie musimy się tego zdecydowanie obawiać. Chyba że stolica jest na przykład w takim miejscu, że jest niepewnie, to wtedy możecie na przykład zamiast na przykład dochodowego nie wiem, budynku, ewentualnie tej podstawowej piechoty, wybudować sobie jakiś garnizon, no bo garnizony akurat Wielki Kataj ma bardzo mocne, bo nefrytowi wojownicy, czy tam nefrytowi kusznicy mają bardzo dobre statystyki, więc nie ma tam żadnego wtedy problemu do obrony. Jeśli też chodzi o takie podstawowe budynki, które możecie budować na przykład w takich pobocznych, to przejdźmy może do pobocznych. W pobocznych finalnie jest z tego względu te dwa budynki, bo jeden daje nam po pierwsze limit bohaterów, czyli możemy więcej czarodziejów rekrutować, a czarodzieje z Kataju są bardzo mocni. Lokalne możliwości werbunkowe, czyli żeby jak najwięcej rekrutować armii w jak najkrótszym czasie. I dodatkowo tempo od właśnie badań plus 5 dodatkowo, bo tych tempo badań, jak sobie zerkniecie, mamy to też w tych bonusach standardowych, jeśli posiadamy całą prowincję. Tutaj można finalnie iść w tempo badań, chyba że zależy nam na rekrutacji, tam nawet ten jeden slot więcej, no to wtedy sobie przełączamy na to. A jeśli chodzi o konkretne już inne rzeczy, no to już wydaje mi się, że bez sensu. Ewentualnie jak komuś mega zależy na kasie, to można sobie ustawić wpływy z opłat handlowych. A jeśli chodzi o osady na początku, no bo wiadomo, nie mamy dostępu na przykład od razu na drugim poziomie do tego budynku, no to wtedy możemy sobie zrobić, nie wiem, tutaj budynek do rozwoju w jednej osadzie, a w drugiej osadzie również do rozwoju, żeby bardzo szybko ten rozwój sobie ogarnąć. Tylko pamiętajcie też o tym,
że musimy utrzymywać tą równowagę, bo ta równowaga, jak sobie zerkniecie jeszcze raz, daje wam nie dość, że zasięg ruchu do posiadacza, który rozpoczyna tutaj turę, minus 25% dla armii każdej w prowincji, plus przychody ze wszystkich budynków 15%. Więc jak sobie zauważycie, tu nie ma dużo budynków wybudowanych dla kasy, a kasy jest naprawdę sporo. Jedynie tutaj jest troszkę mniej, z tego względu, że to jeszcze nie jest wybudowane, więc wskoczyłoby jeszcze 480 więcej. No 2,5 tysiąca w takiej jakby prowincji, stolicy, gdzie mamy same jednostki, czy same budynki pod jednostki i mamy tylko 3 budynki pod kasę, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobre. Tak jak mówiłem, też Kata jest bardzo bogaty w na przykład handel i na handlu oni zarabiają bardzo dużo pieniędzy, więc to jest też podstawa zasobów kasy. No złota po prostu dla Wielkiego Kataju. Też zastanawiałem się, żeby zrobić wam na tej zasadzie jeszcze odnośnie technologii i zrobić takie najwyżej krótsze filmiki i ustawić wam po kolei, którą technologię powinniśmy rozwijać, choć to jest też troszkę mylne, bo jeśli chodzi o taki Wielki Kataj, no to dolna ścieżka jest dla wojowników, górna ścieżka jest dla strzelców i to też jest w zależności od jednostek, bo jednostki strzelające, jak dobrze pamiętam, jednostki strzelające to są właśnie przeważnie Yin, a jednostki walczące wręcz to są Yang. I tu też mamy utrzymywanie na przykład dla tych jednostek, więc Kataj może osiągnąć bardzo niski koszt utrzymania tych jednostek, tym bardziej jeśli utrzymujemy tą równowagę i tak samo dochód jest bardzo wysoki, więc na to na pewno zwracajcie uwagę. Wydaje mi się, że tutaj nie musimy więcej poruszać. Będę też oczywiście robił jeszcze serię z omówieniem jednostek i tak samo serię z tym, żeby jakie armie rekrutować na jakim poziomie, na przykład, nie wiem, do 30 tury to, bo to jaka jest na przykład możliwość wybudowania tego miasta, do 50 tury to, a do 70 tury to i tak dalej, i tak dalej. Jeśli też wam, nie wiem, chcecie szybciej na przykład jakiegoś poradnika, czy to zbudowania, czy to na przykład omówienie jednostek, dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli film wam się podobał, zostawcie lajka, zostawcie suba i w sumie co, do następnego. Ja akurat mam ostatnio mało czasu, ale w następnym tygodniu będzie dużo więcej tych filmików, więc mam nadzieję, że będziecie oglądać. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i w takim razie do następnego. Cześć, cześć, cześć!